Aitana Alvarez. Ja tak zacznę, bo podsłuchałem jednym uchem tutaj rozmowę na temat przygód związanych z podróżą do Polski. Pierwszej podróży do Polski, to może byśmy chwilę o tym posłuchali, bo to jakieś tam rzeczywiście przejścia były dość trudne. So the reporter said that he heard about your circumstances that you had on the airport and on the baggage. Can you tell us all what happened to you? It has been a little hard to come here because yesterday we had a problem to take the airplane. So today we took the airplane at 6 o'clock in the morning, and they forgot our baggage in Amsterdam. So we are waiting if they could carry them as soon as possible because I need the things that I have on my baggage, and it's gonna be so hard to make the next steps without the baggage. Więc rzeczywiście mieliśmy trochę przebojów. Po pierwsze mieliśmy przyjechać dzień wcześniej, ale nie mogliśmy mieć swojego lotu, więc przelecieliśmy dzisiaj o 6 rano, ale kolejna trudność, bo zgubiono nasz bagaż, został w Amsterdamie i teraz czekamy na to, aż nam być może go jakoś przetransportują. Nie ukrywam, że stresuje mnie to, bo ja mam tam naprawdę wszystkie rzeczy, których potrzebuję. No i tyle przygód. Życzymy, żeby ten bagaż się znalazł, ale tak powiem tylko, że w Polsce mówimy, że wielkie rzeczy rodzą się w bólach. To może to jest taki rzeczywiście początek czegoś wielkiego, jeśli chodzi o twoją przygodę z Polską i z KSW. We keep our fingers crossed for this luggage to be found and here in Poland to come to you as soon as possible. But there is a saying here in Poland that big things happen in struggles. So maybe this is the sign that something big will happen for you in Poland. It could be amazing because this started in a so bad way, but I feel that it's gonna be a great experience and I hope that everything goes well, keeping a part of this. Rzeczywiście się tak dziwnie złożyło z tym wszystkim, no ale ja jestem w dobrym nastawieniu i być może to jest zły, dobrego początek, także zobaczymy, co z tym będzie. A jak się czujesz przed tą walką i jak ci się podoba w Polsce? How do you feel before this particular fight and what do you like in Poland so far? Could you repeat it? Yes, yes. How do you feel before the fight? And second, what do you like about Poland? I'm so excited for make the fight. It's like a dream come true for me. So I'm so glad to be here. I'm so excited for making the fight and everything that goes on with it. And I love Poland. I love everything that I have seen. The only thing is the problem I had in the airport. But after the fight, I'm gonna take a look for the streets and those things because I like the culture and the art and those things. So I would like to have a look. To explore, okej. Więc tak, zdecydowanie jestem bardzo podekscytowana tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Ta cała otoczka medialna i nie tylko organizatorska, te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół walki, no bardzo mnie to ekscytuje i jestem niesamowicie zadowolona. Jeśli chodzi o Polskę, no to pokochałam ten kraj. Bardzo mi się on podoba. Na razie jeszcze nie widziałam zbyt wielu rzeczy, ale wiem, że po walce chcę się po prostu przejść na spacer. Ja jestem zainteresowana i kulturą, i sztuką, więc mam nadzieję, że znajdę tutaj coś dla siebie. Z tego co patrzyłem, jest to twoja druga walka w profesjonalnej karierze. Czy nie boisz się, że wchodząc do klatki w KSW troszeczkę cię to przytłoczy? This is your second pro fight in MMA. It's not a lot, to be honest. Don't you feel a little pressure that you're gonna fight in such big organization and you're still very early in MMA? I feel in a part a little bit of pressure, but last month I was going to have another fight. I have had a lot of fights cancelled due to COVID, so I'm so glad to have the opportunity for fighting in a few days, and I'm not so stressed about it. I have a lot of Positive energy? Yeah, positive energy. Okej. Nie czuję się zestresowana ze względu na mój debiut tutaj w KSW i tak jak wiemy, no bardzo dużo walk zostało odwołanych przez koronawirusa, więc mój rekord mógłby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie ta specyficzna sytuacja, bo ja ciągle jestem w treningu i się rozwijam, no ale wiadomo, to rekord nie wygląda wtedy tak dobrze. Natomiast nie stresuję się tym i po prostu czekam na swój występ.
Może troszeczkę o tym, jak to się stało, że trafiłaś do nas tutaj, do KSW, troszkę kulisów tego, w jaki sposób organizacja cię odnalazła i podpisała z tobą kontrakt. How did it happen that you're signed with KSW? How it started? It started due to I have a manager relation with Przed, and he offered me the fight and he offered me the contract. So all of this is because of him. Więc moje zakontraktowanie w KSW to jest po prostu wynik pracy mojego menadżera, który po prostu tę ofertę mi zaproponował i ją przyjęliśmy, więc wszystko, co tu się dzieje się za sprawą jego pracy. Czy patrzyłaś wcześniej na walki innych kobiet w KSW i czy masz może jakąś rywalkę, która już walczyła, którą chciałabyś się w przyszłości zmierzyć? Have you watched any of female fights in KSW, and do you have any particular female fighter in KSW that you look up to face next? I think that I watch all the fights that are on YouTube. Oh, really? yeah, because I liked a lot this the KSW. So I have watched before being here and before signing a contract a lot of fights. I would like to fight anyone that is on my level. You know, I wanna make a career going up step by step. I don't want to face someone that I can't face nowadays. Oczywiście, ja oglądałam chyba praktycznie wszystkie walki kobiet, które są dostępne w internecie. Lubię w tym grzebać, więc rzeczywiście przygotowywałam się. Jeśli chodzi o mnie, to ja nie chcę dróg na skróty, ale też nie chcę być zmeczowana z jakąś zawodniczką, która po prostu nie jest na moim levelu. Ja po prostu muszę się rozwijać powoli i po kolei i chciałabym, żeby to było przeprowadzone w taki sposób tutaj w KSW, żebym mogła się bić z takimi zawodniczkami, które są dobrze do mnie dobrane. Przyjechałaś do nas z Hiszpanii, tak? Dobrze, mówię z kraju Basków. Troszeczkę, jakbyś mogła nam opowiedzieć, jak tam się trenuje i jak tam się żyje jako zawodniczka MMA. You came from Spain, so the country that MMA is not really popular there. To be more specific, from the Basque country. So can you tell us a lot? Tell us a little how it is to train there, to live there? What's MMA arena there like? Okay, so in Spain, particularly in Basque Country, there's not a lot of MMA. So I have I'm glad to have anywhere to train MMA and to keep going up and to keep going up my level also. So there is a very little fanatics of MMA. It's too hard to go anywhere to all the fighters. There are a lot of fighters, but there aren't the media, or there aren't possibilities to go anywhere. So that's a problem in my country, that MMA is not popular, and that's a problem. Rzeczywiście, to jest cenne pytanie, dlatego że tam, skąd pochodzę, czyli w kraju Basków, MMA jest bardzo niepopularnym sportem i to, że nie mamy widowni, nie ma mediów, to jest jedno primo, ale tak naprawdę dla mnie, czyli dla zawodowej atletki, to jest problem, bo ja tak naprawdę nie mam warunków do rozwoju, ja nie mam z kim trenować, nawet nie ma jako takiego klubu, w którym mogłabym się dalej rozwijać, więc rzeczywiście MMA jest sportem naprawdę niszowym w kraju Basków, no ale robię swoje. To tylko może dopytam, co to znaczy robię swoje i gdzie w takim razie? Czy szuka gdzieś w całej Hiszpanii, czy może poza Hiszpanią tego miejsca, gdzie mogłaby potrenować? So how does your training look like if the conditions are so specific in Basque Country? Do you tend to travel somewhere in Spain, or do you have any special gym that you train in? Do you have one coach, or maybe you travel and try to spar with different people? How it is to be a professional MMA athlete right there when there is not a lot of MMA in the country? Okay, so I have a specific gym where I practice MMA, but I have also another gym for making striking. I have another gym also for making wrestling and those things. And I have friends. We are a little group of female fighters that we make training camps together. So we grow as much as we can.
więc mam jeden taki klub, w którym trenuję najczęściej, się rozwijam, powiedzmy, że jest to taki mój klub macierzysty, natomiast odwiedzam dużo innych różnych miejsc, w którym po prostu dopieszczam poszczególne swoje dyscypliny. Mam jeden klub, gdzie dopieszczam stójkę, mam inny, gdzie dopieszczam zapasy, ale oprócz tego jest jeszcze sekcja kobiecego MMA, w której ja się rozwijam naprzemiennie z różnymi koleżankami, zawodniczkami i tam staramy się każda budować samą siebie na tyle, na ile możemy. To ja może dopytam, jak to się stało w takim razie, że zainteresowałaś się MMA, skoro jest to tak niszowa dyscyplina? So if MMA is not as big in Spain and Basque Country, to be more specific, how did it happen that you fell in love in that sport? Because someone need to start for keeping forward the others one, not to start in it. I felt in love with MMA because I love the sport since I was a child. My father was competitor, my grandfather was a boxer, so I always had interest on those kind of sports. But when I get 18 years old, I start training in MMA, and since the first moment I knew that I was going to compete on it and to get a professional as soon as possible. Więc ja się wywodzę z rodziny o tradycjach ze sportami walki, ponieważ mój tata był wyczynowym zawodnikiem, mój dziadek również, a kiedy skończyłam 18 rok życia, poszłam na trening MMA i po prostu zakochałam się z miejsca w tej dyscyplinie i już wiedziałam, że ja chcę to robić zawodowo, wyczynowo i że chcę być zawodniczką mieszanych sportów walki. No i tak to u mnie wygląda, czyli generalnie wywodzę się z rodziny o tradycjach w sportach walki. To może tylko na koniec zapytamy, jak oceniasz swoją najbliższą rywalkę i co myślisz może być w jej przypadku tą najmocniejszą stroną i co ewentualnie twoją najmocniejszą stroną jest, jeśli chodzi o walkę w MMA? So the last question up here about your rival, which is Sara Luzar-Smajic. What do you know about her? What are her pluses and minuses as the athlete? What do you think of her? Yeah. I know that she's gonna be so prepared for the fight as I'm gonna be in the fight, and I know that she likes striking. That she tries to keep all the fight striking, and I think that she's gonna get a surprise because the only thing that I think about my MMA style is that I'm gonna make a complete fight. So I don't know how she's gonna deal with it. Tak, oczywiście, ja uważam, ja nie deprecjonuję Sary, ja wiem, że ona jest bardzo dobrą zawodniczką i że będzie starała się na pewno prowadzić walkę w taki sposób, żeby ona była jak najbardziej uderzana, żeby była w stójce. Wiem o niej, że jest taką właśnie mocną, stójkową, ale taką silną, tęgą zawodniczką. No ale ja jestem kompletną zawodniczką, więc chciałabym też udowodnić, że ja potrafię być również tak mocno przygotowana, jak ona będzie, a będzie na pewno. I tyle. No i tyle. Dziękujemy bardzo. W takim razie niech to będzie rzeczywiście bardzo dobra walka na tej gali KSW 63. Thank you so much and we're wishing you good luck in the fight. Thank you to you. Thank you.